Do odważnych świat należy. To jest temat przewodni nadchodzącej pełni w Baranie 17 października, czyli już niebawem. Gdzie u Was należy wykazać się odwagą? Zaraz Wam o tym opowiem. Ja jestem astrologiczna, zajmuję się astrologią hellenistyczną, również wykorzystuję techniki z astrologii tradycyjnej. Zapraszam Was na odczyt na pełnię, na nadchodzącą pełnię dla wszystkich znaków. Od razu zaczynam mówiąc, że jestem dzisiaj wyjątkowo nabuzowana. Bardzo mnie denerwują moi sąsiedzi z góry. Zobaczymy, czy uda mi się to w ogóle nagrać. Dla każdego znaku będę wyciągać też jedną kartę. Tym razem to nie będzie karta z tej talii Tarot Zodiaku, ale to będą karty Oracle. No i słuchajcie, o czym jest w ogóle ta pełnia? Pełnia w Baranie jest pełna napięć. Ogólnie znak Barana to jest pierwszy znak Zodiaku, to jest znak rozpoczynający. Władcą Barana jest Mars, tutaj jest dużo, dzieje się dużo, to jest nasza wewnętrzna motywacja, Mars, czyli to, co powoduje, że my wstajemy rano. O, może tak, myślę, że to jest dobre ujęcie. To nie tylko to oczywiście za to Mars odpowiada, ale to jest bardzo ważne w kontekście tej właśnie nadchodzącej pełni. Słuchajcie, podczas pełni zawsze z mroku wychodzi to, co gdzieś kryło się w jakichś kuluarach. W kuluarach, w jakichś odmętach świadomości, w jakichś ukrytych zakątkach życia. Podczas pełni mamy szansę na to, aby przyjrzeć się tematowi, którego dotyczy ta pełnia, w jakiś oświetlony sposób, no bo mamy pełnię. Pełnia to też jest moment balansu pomiędzy yin i yang. To jest moment balansu pomiędzy żeńskim a męskim elementem, pierwiastkiem. To jest też balans, harmonia pomiędzy intuicją, księżyc, a działaniem, a naszym witalnym ja, słońce. Cała ta pełnia będzie tak naprawdę o motywacji i o działaniu. Zaczynamy od Barana, ale jeszcze zanim powiem o samym Baranie, to dla każdego znaku będę zwracać uwagę też na to, że będzie mieć miejsce kwadratura Księżyca do Marsa w Raku, a Mars będzie w opozycji wtedy też do Plutona, więc jest dużo napięć. Ogólnie dużo się dzieje podczas tej pełni. Ale dobra, przechodzimy już dla poszczególnych znaków. I tak zazwyczaj tych początków nikt chyba nie ogląda, z tego co zauważyłam. Jeśli oglądacie, to napiszcie mi proszę w komentarzu, bo bardzo mnie to interesuje, czy po prostu skaczecie do swojego znaku, czy jednak słuchacie jakiegoś wstępu, który mówi o całym kontekście czytania. Dobrze, Baran. Dla Was, Barany, pełnia będzie mieć miejsce w Waszym pierwszym domu. Marsa, czyli władcę Barana, mamy w domu czwartym. I tutaj przede wszystkim pełnia w pierwszym domu to jest intensyfikacja emocji i samoświadomości. Jeśli będziecie czuć się bardziej pobudzeni i skoncentrowani na własnych potrzebach, to zdecydowanie jest to działanie pełni i zawsze zapraszam do wykorzystania jakiejkolwiek energii, jaką czujemy, ponieważ właśnie w ten sposób możemy korzystać z astrologii, wiemy, gdzie skoncentrować swoją energię. Z drugiej strony mamy Marsa w czwartym domu u Was, czyli w domu rodziny, domu. Zwiększona energia w kwestiach domowych. Możliwe tutaj są konflikty, możliwe są napięcia lub intensywne prace remontowe, a jak wiadomo, te też mogą przynosić różne konflikty. I ze względu na tą kwadraturę możecie odczuwać napięcie pomiędzy tym, czego Wy potrzebujecie dla siebie i jakie są Wasze osobiste pragnienia, a między obowiązkami rodzinnymi. Barany. Przede wszystkim podczas pełni polecam postarać się kontrolować własne emocje w jakimś stopniu. Jest bardzo dużo napięć, ale no, to Wy jesteście władcami siebie, władcami tworzenia Waszego życia i ta pełnia w jakimś stopniu te napięcia pomiędzy Waszymi obowiązkami domowymi, a Waszymi potrzebami, jako że jest to pełnia w znaku ognistym, one mogą wybuchać. Te konflikty mogą po prostu tak, wiecie, jedna iskra i wybuchać. Dlatego warto jest tutaj pamiętać, żeby oddychać, zawsze wziąć kilka głębokich oddechów, zanim przejdziecie do otwartego konfliktu.
Z drugiej strony jest to szansa na to, aby zaobserwować, co nie działało na linii potrzeby domowników, a potrzeby moje. I możecie teraz postarać się to rozwiązać. Pełnia to jest podsumowanie naszej pracy przez ostatnie pół roku. Nowe pełnie są cykliczne oczywiście, więc zastanówcie się, co się działo przez te ostatnie pół roku u Was w kwestii Was samych, Waszych potrzeb, jak spełniacie Wasze potrzeby, a potrzeb Waszych domowników, potrzeb i Waszych obowiązków domowych. To jest ten moment kulminacji. Z drugiej strony mamy też tą opozycję Mars-Pluton. Pluton już wychodzi z retrogradacji, więc w momencie pełni on już jest w ruchu prostym. Mogą tutaj być głębokie transformacje, zmiany w życiu domowym i również możliwe konflikty o władzę w rodzinie. Pluton władza, tutaj mamy tego Marsa w 4. domu. Mars jest też Waszym władcą, więc to może być dość istotna opozycja. Ale słuchajcie, no, astrologia, horoskopy nie są po to, żeby się czegokolwiek bać, są tylko po to, żeby wiedzieć, jaką energię możecie wykorzystać i jak możecie to przekuć na własną korzyść. Podczas tej pełni dobrze by było koncentrować się na sobie i na Waszych osobistych celach. Co do tych intensywnych emocji związanych z domem i rodziną, możliwych konfliktów między ambicjami a obowiązkami rodzinnymi, to przede wszystkim podsumujcie sobie ostatnie pół roku, jak się rozwijaliście, co się zmieniało u Was w domu również. Skupcie się na własnym samorozwoju, na tym, abyście wyczuli się dobrze, ale nie zaniedbując Waszych bliskich. Także taka potrzebna jest tutaj równowaga między asertywnością a empatią, bo jednak Mars jest w raku, rak to jest znak wodny, dużo empatii, dużo emocji. Dzięki temu, że ten Mars jest właśnie w znaku wodnym, on nie czuje się dobrze w wodzie, on w ogóle się nie czuje dobrze w raku, ale możecie wykorzystywać tą energię do wprowadzania pozytywnych zmian, opartych na empatii i zrozumieniu. Dlatego ten wstęp, o którym mówiłam, żeby najpierw oddychać, zamiast podejmować impulsywne decyzje lub rozpoczynać kłótnie od najmniejszej iskry. Tutaj macie szansę na to, aby polepszyć sytuację, jaka by nie była. Tyle dla Was na tą pełnię. I teraz wyciągam kartę Oracle dla Barana. Jak to by było po polsku? Karta przepowiedni? Wyroczni? Karta wyroczni. Ok, Barany. Co mam dla Was? Deeper awareness, feeling lack, czyli głębsze zrozumienie, uczucia i szczęście. No, myślę, że to jest bardzo takie mocno racze tak naprawdę. Powodzenia, Barany. Powodzenia podczas tej pełni. Przechodzimy dalej do byków. Byki, witam Was serdecznie na odczycie na pełnię, która będzie mieć miejsce już 17 października. Pełnia będzie w Baranie, w ognistym Baranie. U Was wypadać będzie ona w 12 domu. Mamy tak, dużo napięć na niebie w tym czasie, ponieważ mamy kwadraturę do Marsa. Mars jest u Was w 3 domu, w Raku. Oprócz tego będziemy mieć również opozycję do Plutona, który już wyszedł z retrogradacji w momencie tej pełni. Pełnia w 12 domu to zdecydowanie jest intensyfikacja podświadomości, intuicji, możliwe są sny prorocze, również głębokie odkrycia duchowe. Może coś Was zacząć poruszać, możecie zacząć płakać widząc sztukę, oglądając filmy. Coś głęboko w Was w tym momencie przechodzi przez moment kulminacji. Coś związanego z Waszą intuicją, podświadomością, duchowością, również z ukrytymi kwestiami. No i słuchajcie, jako że mamy pełnię, pełnia oświetla, ona naświetla. Jaki proces rozpoczęliście pół roku temu? Zadajcie sobie to pytanie. W związku z Waszą podświadomością, intuicją, duchowością. To jest ten czas, kiedy jeśli coś było ukryte lub jeśli mieliście ukrytych wrogów,
to w tym momencie oni mogą wyjść na jaw. To może zostać Wam objawione. Może to zostać objawione w sposób dosadny, ale może to do Was przyjść w postaci snu, wizji, intuicji. Możecie poczuć, że coś jest nie tak, że to jednak tej osobie nie powinnam ufać. Byki, mocno jest u Was tutaj o komunikację również, ze względu na ten aspekt, na kwadraturę do Marsa w 3. domu. Zdecydowanie być może możecie bardziej impulsywnie wyrażać własne myśli, ale pamiętajcie o tym, aby asertywnie, jednak też z empatią wyrażać to, co chcecie przekazać drugiej osobie. Z drugiej strony możecie też mieć problem z wyrażeniem tego, co chcecie. Może Wam brakować słów. I tutaj myślę, że dobrze byłoby to zapisać lub narysować w jakiejś formie ten przekaz, który chcecie zapamiętać, komuś później przekazać, żeby go gdzieś zachować. Oprócz tego, jeszcze co do tej kwadratury. Ta kwadratura Księżyc-Mars to jest takie napięcie między światem wewnętrznym, no bo Księżyc, a zewnętrznym wyrażaniem siebie. U Was to jest ten 3. dom, Mars w 3. domu. Więc jeśli będziecie mieć trudności w jasnym komunikowaniu emocji, to teraz może do Was albo przyjść podczas tej pełni, albo będzie to coś, nad czym będzie taki trochę motyw przewodni tej pełni, powiedziałabym. Z drugiej strony, jeśli nad tym pracujecie, to teraz to może mieć kulminację. No, jeszcze ta opozycja Marsa i Plutona. Myślę, że tutaj wszelkie rozmowy, które będziecie mieć, mogą być bardzo transformujące dla Was. Więc nie bójcie się mówić o Waszych emocjach, uczuciach, o czymś, co Was boli. Również opowiadać o Waszych snach, o Waszych przeczuciach, intuicji. Ja wiem, że przez te kwadratury to może być trochę tak, możecie być odbierani jak Kassandra, której nikt nie wierzył w jej przepowiednie. Ale słuchajcie, no Kassandra mówiła prawdę. I to, czy ktoś wierzy, czy nie, to już nie jest po Waszej stronie. Byki. Zdecydowanie ta pełnia może być czasem, kiedy doświadczycie głębokich takich wizji, intuicji, snów. Możecie trochę czuć się niezrozumiani ze względu na kwadraturę Marsa lub sprowokowani do bardziej agresywnej komunikacji, ale ważne jest, aby wsłuchać się w wewnętrzny głos. Zdecydowanie wsłuchać się w wewnętrzny głos i uważać na impulsywne wypowiedzi. Także jak praktycznie wykorzystać pełnię w Baranie? Myślę, że zapisywanie Waszych snów, również medytacja mogą przynieść Wam wszelkiego rodzaju cenne spostrzeżenia. I zdecydowanie, jako że Mars to jest nasza motywacja, możecie wykorzystać energię Marsa do kreatywnego pisania. Dlaczego to, co do Was przychodzi w snach, nie wykorzystać do tego, aby coś napisać? Stworzyć coś nowego, w jakiś sposób komunikować się ze światem, nawet jeśli jest to za pomocą metafor, głównie metafor, powiedziałabym, tam ta kwadratura z 12 domem. Byki, słuchajcie, jaka karta dla Was? Karta na pełnię dla byków jest to Protection, Survivable Strength, czyli ochrona, przetrwanie i siła. To jest karta dla Was, byki. Powodzenia podczas pełni. Bliźnięta, witam Was serdecznie w odczycie na pełnię, która będzie mieć miejsce 17 października w Baranie. Ta pełnia będzie pełną napięć. U Was pełnia wypada w domu 11 i oprócz tego mamy też kwadraturę do Marsa, czyli władz tej pełni, ponieważ mamy Księżyc u Was w domu 11, a Mars jest władcą Barana i on jest wtedy w 2. domu. Co to dla Was oznacza? Pełnia Księżyca w 11 domu. Zdecydowanie jest to intensyfikacja życia społecznego i grupowego.
Mogą tutaj być nagłe zmiany lub może to być uwiecznienie, realizacja Waszych długoterminowych celów. To jest też praca, którą wkładaliśmy w jakieś nasze cele od pół roku, związane właśnie z grupami przyjaciół. Mogą to być nasze aspiracje również. Słuchajcie, ta kwadratura, ona jest, wiadomo, każda kwadratura jest pełna napięć, to jest napięcie między dwoma energiami. U Was ten Mars w drugim domu, on trochę tak potęguje energię, jeśli chodzi o sprawy finansowe. On zdecydowanie może przynieść Wam nowe pomysły na zarabianie pieniędzy, motywację do tego, żeby zarabiać więcej pieniędzy lub żeby, jeżeli zmienia się Wasz system wartości, to żeby iść zgodnie z Waszym systemem wartości lub podejmować jakieś dodatkowe zajęcia, projekty. No ale poprzez tą kwadraturę możliwa jest też impulsywność w wydatkach. No i słuchajcie, dlaczego impulsywność? No bo mamy tutaj kwadraturę mamy Marsa i kwadraturę do Księżyca, który jest w Baranie, Baran, znak ognisty. Może to być związane, te wydatki właśnie z Waszymi grupami, z przyjaciółmi, na to bym raczej uważała podczas tej pełni, bo może być tutaj napięcie pomiędzy potrzebami grupowymi, a indywidualnymi wartościami, Waszymi wartościami. Także pewnego rodzaju trudność w balansowaniu między wydatkami społecznymi, a oszczędzaniem. Po prostu. Z drugiej strony będziemy mieć też opozycję do Plutona. Mars będzie mieć opozycję do Plutona, także ta opozycja nie jest taka krótka, no ale podczas tej pełni będziemy mieć tą opozycję. Głębokie, transformacyjne zmiany w podejściu do wartości, do pieniędzy. Możliwe są też konflikty o zasoby lub o władzę finansową. Pluton jest bardzo mocno o władzę. No i słuchajcie, bliźnięta, podczas tej pełni ja bym sobie zadała pytanie, co mnie motywuje do bycia w danych grupach społecznych, co mnie motywuje do działania, jakie są moje wartości i czy wartości grup, w których jestem lub moich przyjaciół są zgodne z moimi, czy idą razem w parze. Myślę, że to jest pytanie dla Was. No i pamiętajcie, że pełnia to zawsze jest kulminacja, coś wychodzi na jaw, więc przyglądamy się tym dwóm obszarom u Was, grup społecznych i finansów. I teraz karta dla Was, bliźnięta. Z drugiej strony byłabym otwarta na różnego rodzaju nowe kontakty. No, myślę, że też możecie wykorzystać tą energię Marsa do kreatywnego zarządzania finansami, tak naprawdę. Karta dla Was, coś długo mieszam. Słuchajcie, macie Death, Rebirth, Symbol of the Feminine, czyli śmierć, odrodzenie i symbol żeńskości. Macie taki piękny tutaj obrazek, grafikę. I to jest karta dla Was. Także bliźnięta, powodzenia podczas tej pełni, jakieś przekonania widocznie muszą umrzeć, dotyczące pieniędzy i przyjaźni, a jakieś powstaną nowe w to miejsce. Przechodzimy dalej do raków. Raki, witam Was serdecznie. U Was pełnia wypada w 10. domu. Pełnia będzie mieć miejsce 17 października i to będzie pełnia z dużą ilością napięć, ponieważ będziemy mieć tutaj kwadraturę do Marsa. Mars jest władcą Barana, no a pełnię mamy w znaku Barana. Pełnia w 10. domu. Mars w 1. domu. Więc jest tutaj napięcie pomiędzy Waszą karierą, a Wami samymi, Waszą tożsamością. Zacznę może od pełni. Sama pełnia w 10. domu w Baranie, ogólnie to jest bardzo ognista pełnia, Baran, wiadomo, impulsywna, może dziać się wszystko bardzo szybko. Intensyfikacja spraw zawodowych i Waszego publicznego wizerunku. Tutaj zwróćcie uwagę na to, co rozpoczęliście pół roku temu. Możliwe ważne osiągnięcia, możliwe są też zmiany w karierze. To jest pewnego rodzaju takie zamknięcie cyklu, więc zwróćcie uwagę, zastanówcie się, co rozpoczęliście pół roku temu. Czy to w jakiś sposób się kończy teraz, związane to jest z Waszą karierą, z Waszym wizerunkiem, z Waszym wizerunkiem publicznym, z tym, jak Wy jesteście widzeni jako specjaliści w Waszej dziedzinie. Muszę trochę chyba więcej światła tutaj dać, bo
średnio widać. Słuchajcie, mamy oprócz tego Marsa u Was w pierwszym domu, on tam już trochę jest jakiś czas, no i po pierwsze, Mars w pierwszym domu, mimo tego, że się nie czuje dobrze w Raku, to jest zwiększona energia osobista i taka inicjatywa, zwiększona wewnętrzna motywacja do działania. Również możliwa jest większa asertywność lub też impulsywność. Z tą kwadraturą napięcie występuje pomiędzy Waszymi celami zawodowymi, a Waszymi osobistymi pragnieniami. Pewnego rodzaju trudność w balansowaniu między pracą a życiem osobistym. Zwróćcie na to uwagę. Jak sobie radzicie? Jak sobie radzicie z utrzymaniem tej harmonii pomiędzy pracą a życiem osobistym? Oprócz tego podczas tej pełni będziemy mieć opozycję Marsa i Plutona. To mogą być różnego rodzaju zmiany, takie bardzo głębokie, wewnętrzne, niekoniecznie widoczne gołym okiem, w tym jak prezentujemy siebie, jak chcemy prezentować siebie. Możliwe tutaj są również konflikty z autorytetami lub partnerem, partnerką, partnerami ogólnie. Pamiętajcie, że pełnia w Baranie to jest taki czas, to jest w ogóle ta pełnia jest bardzo ciekawa, bo mamy władcę Barana w Raku, a Księżyc, który włada Rakiem, jest właśnie w Baranie, więc one są w swoich przeciwnościach, w swoich przeciwnych energiach. Raki, co Was motywuje do działania? Co sprawia, że wstajecie rano? Co sprawia, że chcecie podążać daną ścieżką kariery? Że budzicie się, aby rozpocząć w jakiś sposób nowy dzień i czy jesteście z tego zadowoleni? Czy jesteście zadowoleni z tego, jaki jest Wasz wizerunek publiczny, jak jesteście postrzegani przez innych? Wasza kariera i Wasz wizerunek będą w centrum uwagi podczas tej pełni, więc warto się temu też przyjrzeć. Pełnia nam coś naświetla. Z drugiej strony ten Mars w Raku może sprawić, że jesteśmy trochę bardziej asertywni. Także wykorzystajcie ten czas, jeśli macie jakiś problem z asertywnością, aby dopiąć swego w kwestii kariery, w kwestii tego, jak jesteście widzeni przez innych. Wyraźcie swoje zdanie, po prostu wyraźcie swoje opinie. Myślę, że możecie wykorzystać tą energię do przede wszystkim przejęcia inicjatywy w pracy. Uważałabym na konflikty. Jeśli jesteście liderami lub chcecie być liderami, to pamiętałabym o dyplomacji przede wszystkim. Z drugiej strony warto jest też wykorzystać tę energię Marsa do rozpoczęcia nowych projektów osobistych, ale bądźcie świadomi, że Wy macie duży wpływ na innych. Szczególnie jeśli to jest związane z Waszą karierą, z Waszą pracą. Myślę, że to tyle, Raki, za Was i wyciągnę na Was kartę. Pamiętajcie, Raki, do odważnych świat należy. Nie bójcie się być sobą. Asertywnie pokazujcie, że jesteście ekspertami w swojej dziedzinie. I dużo jest tutaj. W ogóle ta pełnia jest cała o motywacji i intuicji, także ufajcie sobie. Ufajcie temu, co czujecie. Gut feeling. Ja nie wiem, jak to się po polsku tłumaczy. Mówi, że się coś czuje w trzewiach? Chyba tak. Life Energy Clarity. Karta dla Was. No słuchajcie, Raki. Czas jest użyć tę energię Marsa, tą wewnętrzną motywację i pokazać siebie po prostu. Energia, motywacja do działania. Jeśli szukaliście momentu na to, aby być liderami, zostać liderami, to teraz, tylko w dyplomatyczny sposób. Z drugiej strony pamiętajcie, że pełnia to jest podsumowanie naszych działań przez ostatnie pół roku, więc myślę, że warto jest też zobaczyć, co rozpoczęliście wcześniej i jak to się ma ku końcowi. Czy coś rozwinęliście w tym kierunku? Raki, powodzenia. Lwy, witam Was serdecznie. Pełnia u Was 17 października będzie wypadać w domu 9. Oprócz tego macie Marsa podczas pełni w domu 12. To jest Wasz dom podświadomości, ukrytych wrogów,
intuicji, duchowości. No, intuicja to jest głównie księżyc, ale to jest taki dom wszystkiego tego, co jest ukryte. Więc będziemy mieć kwadraturę tutaj do władcy tej pełni, no bo pełnię mamy w baranie. Jakie są aspekty? Jak one mogą na Was wpływać? Przede wszystkim pełnia w 9 domu to jest takie podsumowanie działań, tego co rozpoczęliście pół roku temu w kwestiach związanych z podróżami, z edukacją, z zmianą poglądów, z filozofią, z dalszą nauką i to jest pewien moment kulminacji właśnie. Co rozpoczęliście pół roku temu? Warto sobie zadać to pytanie. Może to być moment przełomu, może to być moment podsumowania. Z drugiej strony mamy Marsa w 12 domu, czyli zwiększona energia w sferze Waszej intuicji, podświadomości, więcej motywacji wychodzącej z wewnątrz Was, z wewnątrz. Mogło to być też pewnego rodzaju ukryte konflikty lub intensywna praca nad sobą. Ja bym powiedziała tak, lwy, jeśli Wy czujecie mocno, że coś powinniście zrobić, coś związanego z podróżami, ze światopoglądem, z dalszą nauką, to słuchajcie bardzo mocno swojej intuicji. Może to do Was przyjść we śnie, może to do Was przyjść podczas medytacji, może to w jakiś sposób się Wam ukazać, jak będziecie sami. To jest ważne, że musicie być sami, żeby dać sobie przestrzeń na to, aby poczuć, co jest Waszą wewnętrzną motywacją. Ogólnie cała ta pełnia jest trochę o tym, co jest naszą wewnętrzną motywacją, co sprawia, że chce Wam się podróżować, co sprawia, że chce Wam się dalej uczyć, co sprawia, że myślicie w dany sposób, no bo ten 9 dom to jest jednak dom naszych wierzeń. Oprócz tego będziemy mieć... jeszcze nie przechodzę dalej. Ta kwadratura Marsa i Księżyca to też jest takie napięcie między pragnieniem ekspansji, a Waszymi wewnętrznymi obawami. Może to być też pewnego rodzaju trudność w wyrażaniu głębokich emocji, więc słuchajcie, lwy, do odważnych świat należy. I ja nie pamiętam, jakie jest tłumaczenie tego Fortis Fortuna Adiuvat, ale szukałam tego i jak je znalazłam trochę, nie wiem, śmiałym los sprzyja, coś w tym stylu. Do odważnych świat należy. Wydaje mi się, że to jest to, ale jako parafraza. Słuchajcie, to jest dla Was, jeśli chcecie odkrywać, poznawać, ale czujecie napięcie pomiędzy tym, czego się boicie, to musicie z tym strachem stanąć twarzą w twarz i zaufać własnej intuicji i po prostu zmierzyć się z tym. Ta pełnia to jest podsumowanie tego, co być może rozpoczęliście już pół roku temu. Lwy. Myślę, że jeśli odczuwacie silną potrzebę poszerzania horyzontów i podróżowania, to ten Mars w 12 domu może przynosić ogólnie takie ukryte napięcia i niepokoje, ale warto jest się otworzyć na nowe, po prostu. Warto jest się otworzyć na nowe. Lwy, karta dla Was. O nie, widzę, że mi bateria pada w lampie. Szybko karta dla Was. Okej, lwy. Protection, survivable strength. Ochrona, przeżycie, siła. To dla lwów. Cześć Panny, witam Was serdecznie w odczycie na nadchodzącą pełnię 17 października w znaku Barana. I co ta pełnia dla nas ma w zanadrzu? Mówię u nas, ponieważ jestem ascendentalną Panną. U nas ta pełnia wypada w domu 8. Z drugiej strony będziemy mieć kwadraturę do Marsa, czyli władcę tej pełni, władcę Barana, który jest w domu 11. No, taki napięciowy aspekt, a oprócz tego jeszcze będzie opozycja do Plutona, Marsa do Plutona. Słuchajcie, ogólnie pełnia w domu 8. Ta pełnia jest dość intensywna, ponieważ pełnie w znakach ognistych, one zazwyczaj są dość intensywne. Zdecydowanie wszystkie kwestie związane ze wspólnymi zasobami, z transformacją, z intymnością, to będzie na świeczniku. Także pełnia, pamiętajcie, że ona zawsze nam coś naświetla, coś nam pokazuje. Możliwe głębokie odkrycia emocjonalne lub też finansowe. Oczywiście życzę nam wszystkim jak najlepszych tych odkryć. Ale warto jest być gotowym, że to jest moment, kiedy coś nam się objawia, coś nam się naświetla, a szczególnie jeśli pracowałyście nad czymś, Panny,
od 6 miesięcy, to może teraz mieć moment kulminacji właśnie w zakresie wspólnych finansów, w zakresie intymności, w zakresie transformacji, wszystkich tematów związanych z tajemnicami, tabu, okultyzmem, również podejście nasze do śmierci, takiej metaforycznej i tej prawdziwej, nie metaforycznej. Słuchajcie, będziemy mieć tu kwadraturę do Marsa, który jest w 11 domu. Mars w 11 domu to są u nas duże grupy społeczne. To napięcie między Księżycem a między Marsem, z jednej strony możemy odczuwać dużą potrzebę intymności, ale też pragnienie niezależności. Tutaj może być duża trudność w balansowaniu między bliskimi relacjami a życiem społecznym. Ale kto jak kto, myślę, że panny sobie w jakiś systematyczny sposób z tym mogą poradzić. Pamiętajcie, że Mars to jest nasza wewnętrzna motywacja, to jak działamy, to dlaczego chce nam się rano wstać. I on się nie czuje dobrze w raku, on się nie czuje dobrze w dużych grupach społecznych, ale nie w dużych grupach społecznych, tylko w znaku wodnym. U nas jest to w dużych grupach społecznych. Więc wykorzystajcie tą kwadraturę. Mamy napięcie między tym, czego my pragniemy, Księżyc, a kwestiami związanymi z grupami przyjaciół, aspiracjami, z tym, czego grupy oczekują też od nas. Warto jest zastanowić się, co nas motywuje, aby w ogóle być w tych grupach. Czy one w jakiś sposób nas zmieniają, czy one w jakiś sposób nas transformują, czy my coś dostajemy, tak samo czy my coś dajemy od siebie tym grupom, tym naszym przyjaciołom również, to są grupy też przyjaciele. No, jeszcze ta opozycja do Plutona, Marsa. Pluton, myślę, że tutaj mogą być głębokie, transformujące zmiany w relacjach społecznych i grupowych. Także możliwe są intensywne doświadczenia związane z przyjaźniami. Powiem Wam tak, ten 8 dom, gdzie my mamy barana, dla mnie on jest trochę fascynujący, bo jest to dom transformacji i jeżeli jest jakaś sytuacja która nas jakoś tak, wiecie, no jesteśmy przyparte do muru jako panny, to akurat dla tego znaku, dla panien, które są zmienne, no bo to jest właściwość zmienna, to jest taki znak, coś się kończy, koniec, to nam nie odpowiada i już idziemy po nowe. To jest w ogóle, wiecie, no, to odrodzenie tego Feniksa następuje w sekundach. Jak już my wiemy, że mamy dość, koniec, kropka, to odcinamy to, co już nam nie służy i rozpoczynamy coś nowego i idziemy dalej. Więc wykorzystałabym tą energię właśnie razem z Marsem w grupach społecznych, by zrobić takie sprawdzenie, czy te grupy, w których my jesteśmy, czy ci przyjaciele, z którymi my się jeszcze przyjaźnimy, czy oni nam służą i czy to jest w jakiś sposób idzie w parze z naszymi potrzebami intymności, również bycia blisko z innymi ludźmi, odkrywania tematów, które są być może trudne, może tematów również tabu, czy mamy przestrzeń i czy dajemy tą przestrzeń innym naszym przyjaciołom i czy w jakiś sposób się razem jesteśmy w stanie tutaj opierać na sobie, przechodząc przez te trudne sytuacje. Jeśli to nam nie odpowiada, no to myślę, że podczas tej pełni to też nam się ukaże, które relacje już nam nie odpowiadają, po prostu. Czy jeszcze coś Wam powiem? Już dla Was tasuję kartę, panny. Myślę, że warto jest tutaj być otwartym na zmiany w dynamice grupowej, ale zdecydowanie unikać niepotrzebnych konfliktów. Jakby ta pełnia w baranie, ona mocno będzie odpalać większość z nas. My będziemy ją po prostu czuć, no bo to jest bardzo intensywna energia. Dużo jest tutaj kwadratur, znaczy no kwadratura główna to jest ta Marsa do Księżyca, ale oprócz tego mamy opozycję. Warto jest wykorzystać energię Marsa do realizacji naszych celów po prostu. Wspólnych celów, projektów z przyjaciółmi, ale warto jest też, aby nasze potrzeby emocjonalne były zaspokojone.
Jeśli coś nam nie odpowiada, czujemy to, intuicyjnie czujemy to, że coś nam nie odpowiada, żegnamy się z tym. To wyjdzie podczas pełni, więc tam musicie tylko przyglądać tak naprawdę. To jest kulminacja tego, co się dzieje od pół roku. Karta dla Was. O, fajnie. Life, Energy, Clarity. Tak jak dla lwów chyba. Życie, energia i jasność. Myślę, że ta pełnia nam przyniesie tutaj pewnego rodzaju jasność. Również w naszej wewnętrznej transformacji po prostu. Panny, wszystkiego dobrego na pełnię. Waga. Witam serdecznie wagi. Wagi, u Was ta pełnia będzie wypadać w 7. domu. Ogólnie wagi, powiedzcie mi, napiszcie mi, jak się czujecie po ostatnim zaćmieniu. Jestem bardzo ciekawa. Teraz ta pełnia wypada u Was w domu relacji 1 na 1, relacji partnerskich. Jest to zdecydowanie intensyfikacja spraw związanych z partnerstwami takim 1 na 1, również z partnerstwami biznesowymi, ale też z naszym partnerem, partnerką. Wszelkiego rodzaju relacje będą na świeczniku, po prostu. Możliwe są tutaj kulminacje związane z ważnymi decyzjami lub też odkrycia w związkach. Coś może wychodzić na jaw, jak to podczas pełni jest, coś mamy oświetlonego. I zastanówcie się, nad czym wagi zaczęłyście pracować pół roku temu. Co tam w Waszych kwestiach związanych z relacjami, z partnerstwem zaczęło się wtedy zmieniać. Marsa macie w 10. domu. Mars jest władcą tej pełni. Mars jest władcą barana. I mamy kwadraturę pomiędzy Księżycem a Marsem, więc tutaj jak mamy kwestie związane z Waszymi sprawami zawodowymi, z Waszym wizerunkiem publicznym, być może jakieś konflikty z autorytetami, to ta kwadratura z Marsem może tworzyć pewnego rodzaju napięcia pomiędzy Waszymi potrzebami w relacji, a ambicjami zawodowymi. Po prostu może być pewnego rodzaju trudność w balansowaniu między życiem osobistym a karierą. No i z drugiej strony mamy też opozycję do Plutona, opozycję Marsa do Plutona. Wagi. Powiem tak, myślę, że również z tym zaćmieniem może być to przytłaczające, jeśli chodzi o relacje z innymi. Wagi to jest znak, który musi mieć relacje z innymi, który musi mieć w jakiś sposób zharmonizowane te relacje. Powinien mieć. Jeśli nie ma, no to trudno jest czuć się dobrze w swoim własnym elemencie. Relacje są u Was w centrum uwagi. Ten Mars w 10. domu i ta kwadratura do Księżyca może przynieść wyzwania zawodowe lub konflikty pewnego rodzaju z autorytetami, ale słuchajcie, warto jest pracować nad równowagą w związkach i może to jest ten moment, który Wy potrzebujecie, aby wykorzystać swoją dyplomację i aby w ten sposób radzić sobie z napięciami w pracy i osiągać swoje cele zawodowe. Myślę, że możecie zdecydowanie wykorzystać tę energię Marsa do przejęcia inicjatywy w karierze, jednocześnie zachowując harmonię w relacjach, bo wagi, no, nie można się zawsze poświęcać, aby tylko był balans w relacji. Balans w harmonii. Myślę, że ta pełnia może być dla Was intensywna, szczególnie związana z tym, jak sobie radzicie w balansie między relacjami 1 na 1, również relacjami z małżonkiem, małżonką, a Waszą karierą. Co tam się dzieje w tym zakresie? Coś rozpoczęło już pół roku temu. Ale z drugiej strony może to być też świetny moment kumulacji, czyli podpisywania różnego umów, być może, przepraszam, że tak Wam cały czas tutaj tasuję, może trochę do mikrofonu się zbierać ten dźwięk, ale słuchajcie, może to być też moment, kiedy Wy tak naprawdę pracowaliście od pół roku nad czymś związanym z Waszą karierą, z Waszymi relacjami, może czekacie na dopięcie jakiejś umowy, czekacie na to, aż klient się zdecyduje wreszcie, lub przez ostatnie pół roku pracowaliście nad zwiększeniem Waszej asertywności w pracy, więc nie bójcie się tej pełni, tylko bądźcie świadomi tutaj tego napięcia pomiędzy intuicją, tym co ukryte, a tym, co Was motywuje. Jeśli to jest ze sobą zgodne, no to myślę, że możecie suchą stopą przejść przez ten czas, ale jeśli Wasza intuicja Wam podpowiada,
że to może nie do końca jest to, w jaki sposób Wy chcecie tworzyć relacje, albo nie do końca jest kariera, którą Wy chcecie, albo być może robicie to dla kogoś innego, no to jest ten czas, kiedy to wyjdzie na jaw, wagi. Zdecydowanie. Co dla Was? Już tyle przetestowałam tych kart. Slowing down, pacing yourself. Wagi. Czas na zwolnienie i myślę, że przyjrzenie się temu, co do Was przyjdzie podczas tej pełni. Myślę, że też warto jest odpocząć, szczególnie po ostatnim zaćmieniu. Idziemy dalej. Skorpiony. Powodzenia, wagi. Skorpiony. Pełnia u Was wypada w 6. domu. 6. dom, czyli dom naszych codziennych obowiązków, dom naszego zdrowia, dom naszych współpracowników. W astrologii hellenistycznej, w astrologii tradycyjnej był to dom niewolników. Pełnia wypada u Was w tym domu, w Baranie, a Mars jest, czyli władca tej pełni, Mars jest w tym czasie w domu 9 i tworzy kwadraturę do Księżyca. No, jest to napięciowy układ, napięciowy aspekt, ale słuchajcie, nie ma się czego obawiać. To jest podkreślenie spraw związanych z codziennymi obowiązkami, ze zdrowiem. Co rozpoczynaliście pół roku temu? Zastanówcie się, Skorpiony, co rozpoczynaliście pół roku temu? Mogą te sprawy wychodzić na jaw, jakby może to być kulminacja, może tutaj ta Wasza praca, którą wkładaliście przez pół roku, w Wasze codzienne rutyny, Wasze zdrowie, może przynieść efekty, na które czekaliście. Z drugiej strony może Wam objawić też to, nad czym powinniście jeszcze popracować. No, pełnia ma to do siebie, że pokazuje nam to, co było wcześniej ukryte. Może to być związane z Waszym zdrowiem, z Waszymi codziennymi rutynami, również z Waszymi współpracownikami. Słuchajcie, Skorpiony. Będziemy mieć kwadraturę do Marsa w tym czasie. Mars w astrologii hellenistycznej jest Waszym władcą. Wiem, że część z Was głównie interesuje się astrologią ewolucyjną, gdzie Pluton jest władcą Skorpiona, ale w tej astrologii, którą ja praktykuję, jest to Mars, więc dlatego ta pełnia będzie dla Was szczególnie ważna. Mamy Marsa w Raku w tym czasie. Może występować tutaj pewnego rodzaju napięcie między Waszymi codziennymi obowiązkami, a pragnieniem ekspansji i przygody, no bo ten Mars w Raku w 9 domu to jest ekspansja i przygoda, przede wszystkim to jest odkrywanie, poszerzanie horyzontów. Związane to może być z podróżami, z edukacją, z filozofią. Dobrze by było wykorzystać ten czas na, po pierwsze, na przyjrzenie się własnym rutynom, temu jak podchodzimy do zdrowia, rozważyć, jakie jest nasze podejście do zdrowia i do pracy. I myślę, że możecie też wykorzystać tą energię Marsa, żeby wprowadzić coś być może z innych kultur po prostu do Waszych codziennych rutyn, do tego, jak dbacie o zdrowie. Być może do zainteresowania się, nie wiem, ajurwedą albo tradycyjną medycyną chińską. Co jest jeszcze takiego? Jak mi przyjdzie jeszcze do głowy, to może napiszę później w opisie, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. To jest coś związanego z Waszym zdrowiem, z Waszymi rutynami, ale też z filozofią, z kulturami, z podróżami. Napięcie jest między tym, co czujecie, a między Waszą wewnętrzną motywacją, więc warto jest tutaj zastanowić się, dlaczego to, co robimy codziennie, dlaczego to w ogóle robimy, po prostu. Czy coś jeszcze chciałabym Wam tutaj powiedzieć? Kochane Skorpiony. Nie, myślę, że to tyle. Wylosuję dla Was kartę. Co dla Skorpionów na pełnię w Baranie, ognistą pełnię w Baranie. Deeper awareness, feelings, luck, czyli mamy głębsze zrozumienie, emocje i szczęście. No słuchajcie, Skorpiony. Deeper awareness to ja myślę, że to jest wyjątkowo dobre określenie dla Skorpionów, więc tutaj warto jest zastanowić się, dlaczego codziennie robimy to, co robimy. Dlaczego w ten, a nie inny sposób dbamy o nasze zdrowie? Dlaczego w ten, a nie inny sposób budujemy nasz schemat każdego dnia?
i czy to na pewno wynika z moich potrzeb. Skorpiony, zostawiam Was z tym i idziemy dalej. Strzelce, witam Was serdecznie w odczycie na nadchodzącą pełnię Księżyca w Baranie. Będzie ona mieć miejsce 17 października i u Was ona wypada w domu 5. Oprócz tego będziemy mieć kwadraturę do Marsa, który jest u Was w domu 8. Mars jest w czasie tej pełni w Raku. Słuchajcie, pełnia Księżyca w domu 5 to jest iluminacja, nakreślenie, kumulacja tematów związanych z Waszą kreatywnością, romansami i przyjemnościami, po prostu. Jeśli czekaliście na jakiś czas odkryć artystycznych lub poszukiwań związanych właśnie z twórczością, to myślę, że ta pełnia może Wam tutaj przynieść pewnego rodzaju objawienie. Z drugiej strony, jako że mamy kwadraturę do Marsa, Mars u Was jest w 8. domu, pewnego rodzaju napięcie pomiędzy potrzebą zabawy i ekspresji, a głębszymi, bardziej intensywnymi emocjami. Myślę, że może tutaj ukazać się pewnego rodzaju trudność w balansowaniu między lekkością a intensywnością. I to jest to, czemu warto się przyjrzeć, zadać sobie pytanie, dlaczego tworzę to, co tworzę. Mars to jest nasza wewnętrzna motywacja. No i u Was Mars jest w 8. domu. Wszystkie transformujące tematy, tabu, okultystyczne, również śmierć. Strzelce, zadajcie sobie pytanie, dlaczego to, co tworzycie, dlaczego to, co robicie, dlaczego w ogóle to robicie. To powinno być związane z Waszą twórczością, również z romansami i przyjemnościami. Dlaczego, czy to w jakiś sposób się bawicie, czy to jest sposób, który Wam naprawdę odpowiada. Być może jest to sposób, który odpowiada Waszym znajomym. Czy w jakiś sposób jest to związane też z władzą lub kontrolą w bliskich relacjach z obu stron. I to jest związane z opozycją Marsa i Plutona, która też będzie mieć miejsce u Was podczas tej pełni. Więc słuchajcie, Strzelce, dobrze by było zastanowić się, jaka jest moja wewnętrzna motywacja do tworzenia, jaka jest moja wewnętrzna motywacja do spotykania się, jeśli randkujecie z tymi ludźmi, z którymi się spotykacie, i czy jest to tylko zabawa, czy szukacie jakiejś głębi w tych relacjach, czy szukacie też głębi w tej twórczości. Zdecydowanie u Was kreatywność i romanse są na pierwszym planie. Myślę, że Mars może przynieść intensywne emocje i takie pragnienie głębszych więzi. No, zdecydowanie też podczas tej pełni, wiadomo, Księżyc to jest nasza emocjonalna część. Może to być bardziej impulsywne, jako że mamy Księżyc w Baranie. Jak wykorzystać tą energię, te intensywne energie, bo na pewno one będą dość intensywne, poprzez wyrażanie siebie, poprzez sztukę, hobby, bycie otwartym na transformujące doświadczenia, również na nowe relacje. Myślę, że warto jest unikać jakiejkolwiek obsesji, zazdrości w tym czasie. Może ona się łatwo odpalić. I dobrze jest wykorzystać tą energię Marsa do głębokiego zrozumienia swoich pragnień i motywacji. Dlaczego coś robimy? Dlaczego nas to interesuje? I karta dla Was na tą pełnię. I karta dla Strzelca. Kolejny raz dzisiaj. Protection, Survival, Strength. Czyli ochrona, przetrwanie i siła. Myślę, że to mocno jest akurat nie o Baranie. O tej energii pełni w Baranie. Dobrze, idziemy dalej. Koziorożce. Witam Was serdecznie, Koziorożce, na czytaniu na pełnię, która będzie mieć miejsce 17 października i u Was wypada ona w 4. domu. Z drugiej strony będziemy mieć kwadraturę do Waszych relacji, do domu Waszych relacji, czyli do 7. domu. Tam będziemy mieć Marsa, władcę tej pełni.
Będzie to pełnia pełna napięć, tak naprawdę. To nie będzie spokojna pełnia emocjonalna i lekka na medytację. To jest raczej pełnia intensywna. Pełnia Księżyca w 4. domu to zdecydowanie jest pewnego rodzaju podsumowanie, kulminacja tematów związanych z domem, z rodziną, z korzeniami. Możliwe tutaj są ważne odkrycia dotyczące przeszłości lub też tego odkrycia związane z tym, jak wy czujecie się bezpiecznie, jakby możecie zrozumieć to po prostu, co sprawia, że wy czujecie się bezpiecznie, co wy potrzebujecie w domu mieć, co dla was stanowi dom. Z drugiej strony mamy Marsa w 7. domu u was, także napięcie jest pomiędzy waszymi potrzebami emocjonalnymi, a dynamiką w relacjach i to jest główny temat przewodni, to jest temat kluczowy podczas tej pełni. Pewnego rodzaju trudność w balansowaniu między życiem domowym a partnerstwem. I to może być partnerstwo z małżonkiem, z małżonką, to może być partner, partnerka, dziewczyna, chłopak, to może być również, to mogą być takie przyjaźnie 1 na 1 z innymi i to mogą być relacje, które my tworzymy 1 na 1 z ludźmi, którzy są dla nas ważni, po prostu. Myślę, że podczas tej pełni na pewno warto jest skupić się na budowaniu emocjonalnego bezpieczeństwa w domu. Również pracować nad asertywnością, ale taka komunikacja pełna szacunku do drugiego człowieka. Dobrze jest wykorzystać energię Marsa do tak naprawdę rozwiązywania tych konfliktów. One mogą się szybko rozpocząć, ale pamiętajcie, że ten Mars się nie czuje dobrze wcale w Raku, więc jeśli to jest związane z waszymi kwestiami domowymi, z waszymi domownikami, z waszym partnerem, partnerką, to tutaj z wyrozumiałością, po prostu z wyrozumiałością podchodzić do drugiego człowieka. I to może tak naprawdę pogłębiać wasze więzi z partnerem. Zdecydowanie. No, tym bardziej, że macie jeszcze Plutona w 1. domu, on będzie tworzyć opozycję do Marsa. Ten czas może być pełen naprawdę transformacji i zmian w waszych relacjach. Możliwe są intensywne doświadczenia związane z władzą, z kontrolą, z naszą motywacją do bycia razem z kimś w związku, do tworzenia relacji z kimś, do tworzenia związku z kimś, więc dobrze jest przyjrzeć się, co wychodzi na jaw podczas tej pełni, bo pełnia nam zawsze coś naświetla, coś pokazuje. I słuchajcie, dobrze jest tą energię po prostu wykorzystać do tego, aby jeśli jakieś konflikty są, aby się z nimi uporać w asertywny, ale wyrozumiały sposób. Słuchajcie, karta dla was, karta wyrocznik, karta Oracle. I dla was jest to Protection, Sharing, Friendliness, czyli mamy ochrona, dzielenie się, takie przyjacielstwo, powiedzmy. Takie średnie tłumaczenie, ale myślę, że dobrze współgra z waszym czytaniem. Powodzenia, koziorożce. Wodniki, witam was serdecznie w czytaniu na pełnię, która będzie mieć miejsce 17 października, już niebawem. U was ona będzie wypadać w domu 3. Pełnię będziemy mieć w ognistym baranie. Z drugiej strony będziemy mieć też kwadraturę do Marsa w 6. domu. No, będzie to pełnia pełna napięć, jeszcze będziemy mieć opozycję do Plutona, między Marsem a Plutonem, więc dzieje się trochę podczas tej pełni. Ale w ogóle co ta pełnia Księżyca w 3. domu u was oznacza? Pełnia to jest moment kulminacji, to jest moment podsumowania, to jest moment, kiedy sprawdzamy, co rozpoczęliśmy pół roku temu w danej sferze, w danej sferze życia, w danym aspekcie. U was jest to związane z komunikacją, z nauką, z krótkimi podróżami. Jeśli nad czymś pracowaliście, robiliście jakieś kursy, jeśli pracowaliście nad tym, jak się komunikujecie z innymi, jeśli jakiekolwiek te tematy były u was poruszane przez ostatnie pół roku, no to teraz jest moment kulminacji. Z drugiej strony mamy u was Marsa w 6. domu i ta kwadratura pomiędzy Księżycem a Marsem, Mars jest tutaj istotny, ponieważ Mars jest władcą barana. Napięcia mogą być między potrzebą komunikacji a codziennymi obowiązkami.
Może tak się też objawiać ta kwadratura na polu trudności w balansowaniu między Waszymi intelektualnymi zainteresowaniami a praktycznymi zadaniami. I teraz jak wykorzystać, jest dobrze wykorzystać ten czas pełni? No bo mimo tego, że mamy napięcia, to nie bać się tych napięć, my możemy tą energię wykorzystać i ją przekuć na swoją korzyść. Myślę, że przede wszystkim w czasie tej pełni, jeszcze też blisko, zaraz przed pełnią, zaraz po pełni, dobrze jest wyrażać swoje myśli jasno i kreatywnie. Jeśli potrzebujecie wprowadzić jakiekolwiek zmiany do Waszej codziennej rutyny, aby lepiej radzić sobie ze stresem i poprawić zdrowie, no to jest ten czas, kiedy to może Wam się ukazać również i możecie mieć większą motywację do tego, aby te zmiany wprowadzić. To powinno być podyktowane zawsze tym, dlaczego coś robicie, czy odpowiada to Waszym emocjonalnym potrzebom, czy jest to coś, co sprawia, że czujecie się bezpiecznie emocjonalnie. Możecie wykorzystać tę energię Marsa do reorganizacji pracy, do reorganizacji tego, jak wygląda jak wygląda Wasza codzienność, do wprowadzenia zdrowszych nawyków po prostu. Słuchajcie, wodniki, niedługo Pluton, który teraz jest jeszcze w Waszym 12 domu, on jest w Koziorożcu, już wyszedł z retrogradacji, będzie tworzyć do Marsa opozycję, także zadbajcie o własne zdrowie psychiczne również. Szczególnie zanim ten Pluton wejdzie do Waszego pierwszego domu i tam będzie przez następne 20 lat. Warto jest zadbać o to, jak sobie radzicie ze stresem, czy macie w Waszej codziennej rutynie czas na to, aby się trochę zrelaksować po prostu, aby się trochę wyłączyć, aby nie gnać do przodu i nie odhaczać zadania za zadaniem, tylko żeby się zrelaksować, żeby nie bać się komunikować innym, że potrzebujecie tego czasu również. Być może potrzebujecie czasu na jakieś krótkie podróże, być może potrzebujecie czasu, aby rozwijać się w jakiejś sferze, która nie jest związana z Waszymi codziennymi obowiązkami i to jest jak najbardziej ok. Słuchajcie, u Was ta komunikacja jest w centrum uwagi. Zdecydowanie Mars może przynieść Wam jakiś stres związany z pracą lub zdrowiem, ta kwadratura, więc rozwiązaniem tego, jeśli coś takiego wyjdzie u Was podczas pełni, to jest wyrażanie swoich myśli jasno, po prostu. I ja wiem, że tutaj jasno i kreatywnie idą u Was w parze wodniki, także karta dla Was. Będzie to dość intensywna pełnia, skupiamy się na naszej intuicji i na naszej motywacji do działania, co sprawia, że chcę się czegoś nowego uczyć, co sprawia, że karty mi wypadły aż 3, ale biorę tą pierwszą z brzegu, co sprawia, że chce mi się wstawać rano, że chce mi się wykonywać moje zadania. To jest ten moment, kiedy możemy się zastanowić nad naszą wewnętrzną motywacją ze względu na Marsa. I słuchajcie, karta dla Was to jest Independence, Curiosity, Exploration. No chyba lepiej się nie dało zawodników, bo mamy tutaj Independence, czyli niepodległość. Nie mogę znaleźć teraz słowa. Niezależność, powiedzmy. Niezależność, ciekawość i eksplorację. Także, kochani, myślę, że dla wodników jest to świetne przesłanie. Powodzenia podczas tej pełni. I ryby, witam Was serdecznie, ryby. Ryby, kochane ryby, co tam u Was? Pełnia będzie wypadać u Was w domu drugim. Mamy tą pełnię w Baranie i tutaj Mars, czyli władca pełni, będzie dla nas bardzo ważny, ponieważ on włada Baranem, a Mars w tym czasie znajduje się w domu 5. Pomiędzy Marsem a Księżycem będzie kwadratura, czyli pewnego rodzaju napięcie, to jest aspekt napięciowy. Słuchajcie, co ogólnie oznacza tak pełnia w domu drugim? Zastanówcie się, co rozpoczęliście pół roku temu, co było związane z Waszymi finansami, wartościami osobistymi, z Waszym poczuciem własnej wartości, co zaczęło się zmieniać od pół roku temu, czyli ta pełnia była, ten nów był wtedy 8 kwietnia, z tego co pamiętam, bo to też było zaćmienie. Słuchajcie, co tam się dzieje w Waszych finansach, ryby? Co się dzieje? Pełnia to jest moment, to jest moment kulminacji, ale to jest też moment naświetlenia.
Z drugiej strony mamy tu kwadraturę do Marsa u Was w 5. domu, także może występować pewnego rodzaju napięcie pomiędzy potrzebą stabilności finansowej lub stabilizacji finansowej, a pragnieniem ekspresji i zabawy. Także jeśli macie pewnego rodzaju trudność w balansowaniu między oszczędzaniem a wydawaniem na przyjemności, to myślę, że ta pełnia może Wam to pokazać, może to dla Was stać się jasne. I co Wy później z tym zrobicie? To zależy od tego, czy sobie odpowiecie, jak sobie odpowiecie na pytanie, co mnie motywuje do działania, co sprawia, że chcę się rano wstać i jednocześnie co sprawia, że czuję się bezpiecznie. Czy to, co robię, sprawia, że czuję się dobrze, czy to, w jaki sposób zarządzam własnymi finansami, czy to, że wydaję tyle na przyjemności lub nie wydaję wcale, bo to też może być tak, że nie wydaję wcale, czy to sprawia, że czuję się dobrze emocjonalnie, czy czuję się w jakiś sposób zaspokojona jako ryba. Ta pełnia jest bardzo mocno o intuicji również, o intuicji i o naszej wewnętrznej motywacji. No, nie ma lepszego znaku, jeśli chodzi o intuicję, niż ryby, więc myślę, że dobrze jest tutaj się zastanowić nad Waszymi motywacjami, jeśli chodzi o podejście do przyjemności, do finansów, do samowyrażania siebie przede wszystkim. Podczas tej pełni finanse i wartości osobiste są na pierwszym planie u Was. Ten Mars może Was mocno pobudzić, jeśli chodzi o intensywne pragnienia, o Waszą energię kreatywną. I warto jest ten czas pełni poświęcić na przemyślenie swoich priorytetów finansowych i wykorzystać tą energię Marsa być może do generowania nowych pomysłów na zwiększenie dochodów lub na przykład na wyrażanie siebie poprzez sztukę, bo Marsa macie w 5. domu. Ryby, no. Myślę, że dobrze jest też być otwartym na nowe romantyczne możliwości, ale z drugiej strony to też jest ten czas, ta pełnia, jeśli nie będzie dotyczyć ona Waszych finansów, na to, czy Wy w relacjach romantycznych, które tworzycie, czujecie się docenione. Myślę, że to tyle dla Was, ryby. I teraz karta dla Was. Karta dla ryb na pełnię. Piękna karta dla Was, ryby. Love, compassion, life giving. Czyli mamy miłość, compassion, miłosierdzie. Life giving to takie, no nie wiem, bardzo rybie po prostu, no, dawanie miłości, dawanie życia, ale takie bardzo empatyczne. Myślę, że to jest bardzo rybia karta i bardzo dobrze też pasuje do tego, gdzie macie Marsa teraz i do tej pełni w 2. domu. Ryby, powodzenia.